Zapraszam Was wszystkich na taką roladę schabową wędzoną. W smaku naprawdę cudowna. Mimo że ma takie trochę przyrosty tłuszczu nieodcinane, to i tak jest bardzo, bardzo dietetyczna. A w smaku, tak jak Wam mówiłem, rewelacyjna. Przepis naprawdę szybki, prosty, łatwy w wykonaniu. Także zapraszam Was koniecznie do obejrzenia tego filmu i zaczynamy. Jeszcze taka uwaga, zobaczcie, jak ten jest schab z tej dalszej części świnki. Jeśli chcecie, możecie, tak jak Wam mówię, warkocz razem z tym większym pokładem tłuszczu oderwać, odciąć, ale bardzo fajnie będzie wyglądało, jak ją zasznurujecie w taki sposób. Zobaczcie, tutaj i wyjdzie Wam taka naprawdę bardzo soczysta. Zobaczcie, rolada. Ona taka w przekroju będzie, tylko naprawdę musicie ją albo wsadzić w siatkę i całą spiąć razem, albo ją po prostu posznurować. Ja ją posznuruję i później Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. I ten kawałek też idzie cały do zalewy, do peklowania. Do zalewy na mięso daję kilka liści laurowych. Możecie je pognieść. Zależy, na jak dużo potrzebujecie. 5-6 liści. Nie około 10 idzie, bo to będzie dosyć dużo mięsa. Będzie około 5 litrów. Także tych liści dosyć dużo. Ziele angielskie. Tylko ja zawsze je zgniotę sobie. Wtedy lepiej oddają ten aromat. To jest około 10 ziarenek. Pieprz czarny. To jest jakaś łyżeczka. Wam szczerze, nigdy tak nie mierzę. Mniej więcej tyle lat wzrokowo człowiek to robi. Ale myślę, tu jakaś łyżeczka jest pieprzu. I ze 2 główki. Ale takie ja mam akurat wysuszonych główek czosnku. Ten czosnek, zobaczcie, no w środku tam jest po prostu suchy. Ale daje i łupiny, i cały taki wysuszony czosnek. Widzicie? To są takie te ziarenka całkowicie wysuszone. I takie u mnie trafiają do tej zalewy. Teraz zaleję to wodą i z 10-15 minut podgotuję. I tak jak mówiłem Wam, zalewam małą ilością wody. To jest u mnie szklanka. Tak, aby te wszystkie przyprawy były zanurzone w wodzie. I teraz, jak Wam mówiłem, daj na gaz chwilę, trzeba to podgotować. Tak z 10-15 minut tą zalewę musicie pogotować. Te przyprawy do zalewy. Zapach bardzo fajny. Pachnie z daleka. Zobaczcie, ja już kolorek łapię. Do tego peklowania, do tej solanki będę potrzebował około 4,5 litra, 5 litrów. Ja sobie już teraz odmierzam wodę. Fajnie mieć taką wagę, zobaczcie, do wody, do wszystkiego w ogóle. Ja wyzerowałem sobie garnek. Do tego garnka nalałem 5 litrów wody. Na każdy 1 litr daję 80 gram soli peklującej. I to zobaczcie, razem muszę dać 400 gram, czyli 40 deko soli. 400 gram soli, to jest sól peklowa. I do peklowania mięsa takiej używam. Wędruję do tej wody. Gdzie 400
gram soli. Teraz dokładnie musicie wymieszać tą solankę. I taką wymieszaną solankę, jeśli chcecie bardzo krótko peklować mięso i krótko w zalewie trzymać, to dobrze byłoby, gdybyście je po prostu naszczyknęli. Zobaczcie, takie cieńsze kawałki mięsa, jak macie tutaj, każde 24 godziny to jest 1 cm w głąb, mniej więcej tak się przelicza, w głąb peklowania. Jeśli jest za krótko mięso peklowane, to po rozkrojeniu będziecie mieli tu po prostu takie szare, niedopeklowane kółko. Dlatego fajnie jest w kilku miejscach w środek naszczyknąć takie szynki, polędwice, schaby. A proces peklowania jest przede wszystkim szybszy. Zobaczcie, mam takie duże naczynie, taką półbeczkę. Ona jest przeznaczona do żywności. Teraz układam sobie te schaby tam na dole. Ze względu, tak jak mówię, że jest dosyć dużo tych schabów, to niestety muszę użyć takiego pojemnika. Daję troszeczkę solanki. Przestudzony taki czosnek z liściami laurowymi, zielem angielskim. Zobaczcie, dokładam sobie tutaj. Wszystko równo wymieszam. I tak warstwa po warstwie przekładam, zobaczcie, sobie tymi ziołami. Takie jak macie polędwice schaby, jak wam wcześniej mówiłem, z takim przyrostem, to musicie sobie spiąć siatką. To ja mówię, że to taka będzie bardziej rolada schabowa. O, zobaczcie, fajnie wygląda. Mniej więcej równo, żeby było. Ładna rułatka będzie. Siatki oczywiście u mnie stare z odzysku. Haczykiem możecie albo przebić przez mizdrę, albo sobie tutaj połapać siatkę tutaj całą. Te oczka. I tak ją powiesić. I zawsze będzie lepiej spięta i łatwiej ją będzie kroić. I kolejna taka, ja tu mówię, rolada schabowa. To jest normalny schab. Jest z przyrostami tego mięsa u góry. Naprawdę można to odciąć do kiełbasy, ale jest naprawdę szkoda tego, bo fajnie to będzie w roladzie wyglądało. Dymu jest minimalna ilość. Teraz one będą się osuszały jakieś 40 minut do godziny, aż będą suchutkie i dopiero wtedy zacznę je wędzić. Takim leciutkim dymem wędzimy. Temperatura wędzarni 60 stopni. Ten dym leciutko, znaczy 55, 60. Ten dym leciutko wydobywa się. Drzwiczki nie domyka mocno, aby był fajny przepływ przez wędzarnię. Po 1,5 godziny wędzenia tak wyglądają te schaby, polędwice. To są takie rolady schabowe. Na nie też mówią sękacze. Kto jak tam woli. Najważniejsze, że smakują cudownie. Takie niesuche, soczyste, z kawałkami tłuszczu w środku. Naprawdę przepyszne. Musicie koniecznie spróbować. Mam jeszcze z pół godzinki i naprawdę tym schabom, tym roladom, polędwicom
Naprawdę wystarczy. Zobaczcie, takim leciutkim dymem wędzę. U góry też mamy polędwicę. Zobaczcie, tak wygląda taka rolada schabowa. Wędzona 2 godziny. Wygląda jak sękacz w tej siatce. Teraz musimy ją sparzyć do temperatury 62 stopni wewnątrz, bo to, jakby nie patrzeć, jest schab, delikatne mięso, i po takim parzeniu schładzamy i będzie gotowa do zjedzenia. Temperatura wody 80-85 stopni i pilnujemy i mierzymy termometrem, żeby wewnątrz, jak mówiłem, 62 stopnie były, czyli mi to zajmie około pół godziny. Te rolady, które wędziliśmy, zobaczcie, jak one pięknie zastygły. Bardzo łatwo, ładnie biorę się ze siatki. Siatka nie kaleczy tego mięsa. One parzyły się do temperatury 60 stopni, bo to jest, jakby nie patrzeć, schab. Naprawdę bardzo fajny przepis, bardzo fajna wędzonka. Taka może troszeczkę tłuściejsza, ale dzięki temu tłuszczowi ona ma taki właśnie wyjątkowy smak. Zobaczcie, jak ten ładnie kawałeczek wygląda mięsa. Specjalnie nie obrzynałem tego tłuszczu, bo ten tłuszcz, właśnie tak wam mówiłem, daje posmak, ładny kolorek, wygląd, a smak naprawdę wyjątkowy. Kolejną też obiorę z tej siatki. W tej siatce dosyć brzydko wygląda, a to ma też i wyglądać, i smakować. Tutaj kawałeczek pękła, ale to chyba nie robi wielkiej różnicy. Teraz wam przekroję, pokażę, jak ona wygląda w przekroju. Wybieram środek. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. I taka rolada, taka polędwica, schab, naprawdę będą smakowały rewelacyjnie. No i taka rolada schabowa ląduje u nas do lodówki. Będzie podawana z kanapkami. Rewelacyjnie smakuje. Z własnym chlebkiem. Naprawdę cudowny smak. Taka delikatna w smaku. Bardzo dietetyczna. Naprawdę smak rewelacyjny. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Będę wdzięczny za pozostawienie komentarzy, za subskrypcję kanału. I dziękuję wam za wszystko. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.